Nazywam się Piotr Czaban i witam Was na kanale Czaban robi raban. Miałem opowiadać o muzyce i przyrodzie. Jednak od 2021 roku informuję głównie o kryzysie humanitarnym, który nadal trwa. I dzieje się tu, gdzie mieszkam, czyli na Podlasiu, na pograniczu polsko-białoruskim. Czasami poruszam też inne, ważne dla mnie tematy. Wszystkie moje publikacje powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli uważasz, że to co robię jest ważne, dołącz do tego grona. Z kolei stawiając mi wirtualną kawę na portalach Subpi i Buy Coffee, stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Polska to nie jest kraj dla muzułmanów. Nigdy nie chciałem podpisać się pod takim zdaniem, ale niestety sam też doszedłem do takiego wniosku po spotkaniu w roku 2023 w Białowieży z mieszkańcem, który okazał się być strażnikiem granicznym. Przerywał pan modlitwę tego człowieka. Nie wstyd panu? Zacznijmy od początku. 7 stycznia 2023 roku zostało odnalezione ciało w Puszczy Białowieskiej, niedaleko Przewłoki. Ciało Jemeńczyka, który zmarł w polskim lesie. Grupa ludzi, która była razem z nim, poprosiła o pomoc Straż Graniczną i polskie służby potwierdziły, że rzeczywiście niedaleko Przewłoki, Puszcza Białowieska, niedaleko też granicy z Białorusią, odnaleziono zwłoki Ibrahima. Ibrahim to lekarz z Jemenu, który szukał lepszego życia w Europie, na którego podróż złożyła się cała jego rodzina. Zostawił w Jemenie żonę, dzieci, udał się w podróż do Europy, opuścił niebezpieczną ojczyznę po to, by nieść pomoc później, pracując uczciwie w Europie, całej swojej rodzinie. Ta podróż została brutalnie przerwana. Udało nam się skontaktować czyli ratownikom humanitarnym, z jego bliskimi, z jego rodziną. Pomogliśmy w przyjeździe do Polski na pogrzeb jego bratu. Na imię ma Mohamed, brat Ibrahima. Przyjechał do Białegostoku. Tutaj zaopiekowałem się nim dzięki też pomocy Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei, które przeznaczyło na czas jego pobytu w Białymstoku mieszkanie. Pokój skromny, w którym mógł czekać do momentu pogrzebu. Wcześniej zeznawał na policji. Później też czekała nas cała procedura związana z potwierdzeniem tożsamości zmarłego, z uzyskaniem niezbędnych dokumentów, takich jak karta zgonu, akt zgonu. Są to niezbędne dokumenty do przeprowadzenia pogrzebu. Rano odwiedziliśmy prosektorium przy szpitalu w Białymstoku. Tam na okazanie ciała udał się Mohamed. Zobaczył bezpośrednio swojego martwego brata i oficjalnie potwierdził tożsamość Ibrahima. Po wyjściu z prosektorium otrzymaliśmy kartę zgonu. To jest taki niezbędny dokument do tego, by otrzymać później akt zgonu i dzięki temu m.in. można zgodnie z procedurami zorganizować pogrzeb. Po akt zgonu musieliśmy się udać do Gminnego Urzędu w Białowieży, ponieważ na terenie gminy Białowieża zmarł Ibrahim. Przed wyjazdem zadzwoniłem do Straży Granicznej w Białowieży, uprzedzając o naszym przyjeździe i prosiłem też Straż Graniczną, by nie było przykrych niespodzianek podczas kontroli ewentualnej, by nikt w żaden sposób słowem, niepotrzebnym zachowaniem nie naruszył tego spokoju i tego momentu, w jakim znajdował się Mohamed, brat zmarłego Ibrahima. Podróż do urzędu odbyła się bez przeszkód. Tam też bardzo uprzejma pani z Urzędu Stanu Cywilnego w Białowieży pomogła w wypełnieniu wszelkich dokumentów, wszelkich formalności
I też ta nasza tam wizyta zakończyła się wydaniem aktu zgonu. I to, przypominam, było dzień przed ceremonią pogrzebową, która później się odbyła już na cmentarzu muzułmańskim w Bochonikach. Dziękujemy wszystkim tym aktywistom z innych grup, którzy przyłączyli się do tego, by pomóc w zorganizowaniu tego. Dziękujemy urzędnikom z Urzędu Stanu Cywilnego w Białowieży, którzy pomogli w wypisaniu tego aktu zgonu, policji, która też pomogła w tych procedurach, prokuraturze z Suwałk, zakładowi pogrzebowemu, zakładowi medycyny sądowej, Egali, Urszuli Wolfram, Pawłowi i wszystkim dobrym ludziom, którzy przyczynili się do tego, że jutro o godzinie 15 odbędzie się w Bochonikach pogrzeb Ibrahima, brata Mohameda. Też dziękujemy i pozdrawiamy imama Aleksandra, który poprowadził jutrzejszą ceremonię. Wyjeżdżając z Białowieży, Mohamed, który nie mówił po angielsku, zaczął mi pokazywać coś na migi. Prosił, żebym się zatrzymał. Pokazywał na zegarek. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, o co mu dokładnie chodzi, ale skręciłem w jedną z bocznych uliczek w Białowieży i pojechałem aż do końca tej drogi. A droga kończyła się takim dużym placem na osiedlu. Dalej już była tylko droga polna, las. Spore miejsce. Mogłem zaparkować spokojnie auto z brzegu tego placu, nie utrudniając nikomu ewentualnego, nie wiem, przejazdu. I tak też zrobiłem. Z samochodu wyszedł Mohamed, rozłożył swój szal i zaczął się modlić. Jak zrozumiałem, że się będzie właśnie modlił, to go zapytałem, czy nie będzie miał problemu z tym, czy mógłbym zdokumentować to na filmie. Czy mógłbym nagrać ten wyjątkowy moment, kiedy o określonej dla muzułmanów porze Mohamed niedaleko miejsca, gdzie zmarł jego brat Ibrahim, będzie się modlił. Mohamed nie miał z tym problemu. Powiedział tak, że mogę to robić, więc starając się mu nie przeszkadzać w tym, z pewnej odległości, w ciszy, dokumentowałem tę wyjątkową chwilę. I wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Co wy tu robicie? Modli się człowiek. Na ulicy? Proszę nie przeszkadzać, modli się. Proszę pana, to jest ulica, nie? Proszę pana, to jest ulica. Z pobliskiego domu wyszedł mężczyzna. Usłyszałem, jak pyta, co my tutaj robimy. I że nie powinno nas tutaj być. Że ta droga nie służy, to miejsce właśnie modlitwie. On widział dokładnie, co się dzieje. Widział modlącego się Mohameda. Szepnąłem, co zapewne słychać będzie na tym nagraniu, które zobaczycie, że człowiek się modli. I że nie powinien ten mężczyzna przeszkadzać. Co wy tu robicie? Modli się człowiek. Na ulicy? Proszę nie przeszkadzać, modli się. Proszę pana, to jest ulica, nie? Proszę pana, to jest ulica. Co pan mnie nagrywa? To jest, proszę pana, ulica. Ubocze. Przeszkadza panu? To jest ulica. Czy panu przeszkadza? Bo jest tu, tam jest ulica. Proszę pana, ten człowiek się modli, proszę uszanować to. Właśnie też zważywszy na ten ważny, osobisty, intymny moment, jakim była modlitwa Mohameda, nie podjąłem dalszej interakcji z tym mężczyzną, który wyjął komórkę i cały czas mówił coś w naszym kierunku. Nie wiem do końca, czy właśnie jego zachowanie nie spowodowało, że Mohamed zakończył
szybciej modlitwę niż to planował. Ale tak to wyglądało, gdy skończył się modlić, gdy zaczął podnosić z ziemi swój szal. Wtedy odwróciłem się do tego mężczyzny. Może pan powtórzyć? I zacząłem z nim rozmawiać. Szła na ulicę. Co pan ma do tej ulicy? No widzę, proszę pana, to jest ulica, tu samochody jeżdżą. Gdzie jeżdżą samochody? No wszędzie. Wyszedł pan ze swojego domu, stanęliśmy na poboczu, proszę zauważyć, ile jest tego miejsca. Panu to nie stanąłem na poboczu? A co to jest? Nie, to jest ulica, to jest ulica. O, to jest poboczu. Proszę mi pokazać znak, który zakazuje parkowania w tym miejscu. Proszę wezwać policję, jeżeli pan uważa, że źle zaparkowałem. Niech pan dobrze zaparkował. Tutaj nie ma... W czym panu przeszkadzał człowiek, który modlił się na poboczu? W czym panu przeszkadzał? No niczym. Ale zachował się pan bardzo niekulturalnie. Przerywał pan modlitwę tego człowieka. Nie wstyd panu? Zakłócił pan modlitwę tego człowieka. I po krótkiej wymianie zdań zawrócił się i schował się w domu. Bardzo przeżywałem to zachowanie. Bo wiedziałem, ile bólu w sobie ma Mohamed po śmierci brata. Wiedziałem, jak bardzo przeżywa jego śmierć, co było naturalne. Sam też płakałem. Gdy wsiadłem do auta razem z Mohamedem, płynęły mi łzy i wtedy też powiedziałem właśnie Mohamedowi, że niestety przeprosiłem go za to, co się wydarzyło. I też stwierdziłem wtedy, że Polska rzeczywiście nie jest krajem dla muzułmanów, bo jeżeli katolicy idą, nie wiem, przez miejscowość w święto Bożego Ciała, jeżeli prawosławni też wychodzą z cerkwi chociażby w święto wielkanocne i pokazują wszystkim oblicze swojej wiary, religii, nikt im w tym nie przeszkadza. To jest naturalne, że ludzie mają prawo do pokazywania też, do przeżywania religijnego publicznie. Ale, jak się okazuje, muzułmanom niektórzy tego prawa odmawiają. I tak było w przypadku Mohameda. Przeżywałem to niesamowicie, ale wiedziałem, że tego dnia, nawet później, nie mogę publikować tego wideo, które sami zobaczyliście, ponieważ odciągnie to jakby uwagę od pogrzebu, pożegnania Ibrahima. Nie chciałem, żeby ta sytuacja z tym mieszkańcem Białowieży naruszyła właśnie spokój i ten moment refleksji Mohameda i też jego rodziny, która to wszystko z kolei przeżywała, będąc w Jemenie. Następnego dnia odbył się ten pogrzeb. Wzruszające sceny miały miejsce. Mohamed, gdy trumna z Ibrahimem już zjechała do grobu, wskoczył za nią, przytulił się do niej i tam w taki sposób żegnał swojego brata. هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Ja jednak o tym mężczyźnie z Białowieży nie zapomniałem. Otrzymałem informację, że ten człowiek na co dzień pracuje w Straży Granicznej właśnie w Białowieży.
Nie jesteśmy anonimowi, nie jesteśmy bezkarni. I mimo nawet takiej ksenofobii, takiego rasizmu, jaki przetacza się przez nasz kraj, to wszystko jest, jak się okazuje, zapamiętane. To bydło, które było ściągane po prostu po to, żeby forsować nasze granice. 35-letnia Iranka, kobieta, została postrzelona w oko. Mówimy tylko i wyłącznie o ograniczaniu czasowym, terytorialnym i proporcjonalnym prawa migrantów, nie ograniczając w tym czasie praw Polaków, mieszkańców Polski. Mamy baraki dla imigrantów. W Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztuthofie mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. Należy im założyć chipy, tak jak się pieskom zakłada, a tańsze jest oczywiście numery na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się ich znajdzie. Czyli Polska będzie śmietnikiem, tak jak do nas przewozili tiry niepotrzebnych u siebie odpadów. Czasami ktoś to nagra, czasami ktoś ma inne dowody, ma swoje wspomnienia. I to też niech będzie taką uwagą, może też przestrogą dla obecnie rządzących, którzy pielęgnują postawy takie, jakie zobaczyliście podczas modlitwy Mohameda. Postawy takie zachęcające Polaków do dyskryminowania migrantów, uchodźców, tych innych. To się przetacza przez nasz kraj. Brunatniejemy. I myślę, że ten brak tolerancji nie tylko odczuwają ci, którzy do naszego kraju przyjeżdżają, szukają tu schronienia, pomocy, ale my sami też nawzajem od siebie, chociażby tylko poprzez różnice poglądowe, również doświadczamy takiej agresji. Sam o tym mogę się przekonać na własnej skórze. I nie jest mi łatwo o tym mówić. I coraz trudniej jest mi opowiadać też o takich sytuacjach, które miały miejsce. Ale niestety, ponieważ w żadnej innej telewizji się o tym nie dowiecie, a jeżeli to czegoś zupełnie przeciwnego, robię to. Robię to, póki starczy mi sił. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że obejrzeliście to wideo. Niech to będzie świadectwem tego, jakim krajem i jakim społeczeństwem jesteśmy. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban Robi Raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na Rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban Robi Raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej, Fundacji Wolno Nam i Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban Robi Raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, laureat Nagrody Fundacji dla Migrantów Dobry Start. Honorowym patronem kanału Czaban Robi Raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sam Marrai. Do grona moich patronów należą Ewelina Platek, Sławek Stocki, Ania Ramut, Ewa Szymańska, Małgorzata Wróblewska, Anna Papież, Michał Grech,
Manuela Prekiel, Magdalena Falkowska, Agata Kęsy, Anna Masłowiec, Miłosz Krawiecki, Iza Tarasewicz, Paweł Trzciński, Piotr Matecki, Krzysztof Pajak, Dariusz Szary, Katarzyna Skakki, Stanisław Choeft, Michał Grech, Anna Kulikowska, Adam Szajna, Lesław Kostulski, Krzysztof Nowakowski, Michał Kulka-Kowalczyk, Iga Pękalak, Jerzy Iwaniuk, Irmina Jakoniuk, Urszula Kołodziejczak, Joanna Kompa, Maciej Reputakowski-Madej, Aśka Plata, Kacper Gontar, Anna Machcewicz, Małgorzata Maj, Leleks 200, Małgorzata Grzankowska, Barbara Majewska, Sebastian Iwaniec, Grzegorz Paprzycki, Adam Karpiuk, Zofia Malcher, Zbigniew Sadowski, Witold Ściślak, Jan Kaliszewski, Jarosław Magielski, Katarzyna Woch, Ewa Jeronim, Małgorzata Pietrowska, Wawrzyniec Mąkinia, Anna Guzek, Olga Hajda, Darek Mickiewicz, Ruslan Abdullah, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Adam, Anna Domanowska, Jakub Górnicki, Grażyna Przybyszewska, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Julita Białobłocka, Robert Gola, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Karolina Kuzema, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Patrice Senekal, Paweł Pacyński, Arwo Pole, Jerzy Machnikowski, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłuszewska, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Adam Myk, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Anna Dormajer, Beata Sójka, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Krzysztof Dziedzic, Maciej Śliwa, Marzena Potepa, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Anna Pasikowska, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Marcin Pankał, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojć, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Darek Łankowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Ewa Łabus, Wioletta Chrost, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Dorota Lubiewska, Dawid Weisbrod, Bogna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szephert, Marlena Fatyga, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Agnieszka Wolska, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Magdalena Babral, Karolina Górecka, Tomasz Białecki, Basia Andrysiak, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Marek i Magda z Torunia, Katarzyna Mielec, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Anita Głowińska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Tomasz Barczak, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. W ostatnim czasie na portalach Buy Coffee i Subpi.pl wsparli mnie Magdalena Porębska, Andrzej, Hanna Rzadkosz-Florkowska, Łukasz, Łucja, Roman Nowacki, Dorota Weremko, Sebastian Cieśla, Joanna Bo, Ewa Gorący,
Agata Kęsy, Ewa Ber, Lucyna Żeliszczak, Maciek Tarmas, Łukasz, Lesław Kostulski, Jolanta Tomczak i Małgorzata Sajkiewicz-Kręt. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.